Partnerem tego odcinka jest Dom Maklerski XTB. Zachęcam do otwarcia rachunku demonstracyjnego. Link w opisie. Otwierając konto demonstracyjne wspierasz rozwój mojego kanału. Dziękuję. Witam serdecznie. Dzisiaj po południu rozważania o wzroście cen, czyli co dalej z inflacją. To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, do dawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I oczywiście informuję, że wszystkie wykresy, które zostały pobrane, by stworzyć ten wpis, pochodzą z dwóch platform, Xstation 5 i z Bloomberga. Zapraszam, zachęcam i zaczynamy. Rozważania o wzroście cen. Co dalej z inflacją? Dzisiaj mamy kontynuację długiego weekendu w Stanach Zjednoczonych. Sesja jest taka na pół gwizdka. Wall Street pracuje do godziny 19 czasu warszawskiego, więc prawdopodobnie niewiele będzie się dzisiaj działo, więc warto poświęcić także trochę czasu teoretycznym rozważaniom na temat tego, co się dzieje w procesach gospodarczych i generalnie będziemy teraz monitorować, gdzie będą dokonywały się zamknięcia świec tygodniowych, ponieważ dla wielu różnych klas aktywów ma to duże znaczenie, zwłaszcza, że jak wiemy statystyka faworyzuje pewną stronę podczas czwartego kwartału w zmaganiach rynkowych. No i oczywiście im będą bardziej przekonywujące zamknięcia świec tygodniowym, tym oczywiście lepiej, ale do tego dojdziemy. Tematem tego wpisu są rozważania o wzroście cen, czyli co dalej z inflacją. Jak wiemy, obserwujemy teraz w przestrzeni publicznej dwie narracje. Jedna jest typowa popytowa, czyli to, co zwykle ma pchać inflację, powodować inflację, czyli czynniki związane z tym, że mamy według nich za dużo pieniędzy w portfelach. A druga ma charakter podażowy i sygnalizuje, że inflacja teraz w skali globalnej ma charakter podażowy, czyli jest związana przede wszystkim z tym, co się dzieje na rynku węglowodorów, że to właśnie tym pasem transmisyjnym inflacja jest rozlewana po całej gospodarce, rozlewa się na wszystkie kontynenty, od Azji przez Europę i w Stanach Zjednoczonych to zjawisko ma miejsce. Plus oczywiście nakłada się to na inne czynniki związane z podażą, które obserwowaliśmy 2 lata temu, czyli łamanie łańcuchów dostaw, więc kumulacja tych dwóch szoków, które na przestrzeni ostatnich 2 lat miały miejsce, powodują właśnie takie zjawisko, jakim jest najwyższa inflacja od lat 70. praktycznie na całym świecie, ponieważ to nie jest tylko lokalna specyfika, ale ta inflacja ma charakter globalny. No i oczywiście te dwie siły się ścierają. Jedni, którzy wyznają, że inflacja ma charakter popytowy, chcą doprowadzić do tego, żeby stopy procentowe w Polsce, ale nie tylko, były na poziomach zbliżonych do inflacji, czyli w tym wypadku zbliżałyby się nawet do 20%. Natomiast ci, którzy uważają, że inflacja ma charakter podażowy, uważają, że nie trzeba podnosić aż tak wysoko stóp procentowych, ponieważ czynniki związane i które generują wzrosty cen mogą wkrótce zniknąć, a podwyżki stóp procentowych aż do takich wysokich poziomów miałyby negatywny wpływ na gospodarkę, doprowadziły do bardzo głębokiej recesji w gospodarkach od Stanów Zjednoczonych przez Europę, tutaj Europę Środkową i oczywiście aż po Azję. Dlatego też, jak widać po tych decyzjach banków centralnych, które podejmują kroki w polityce monetarnej, przeważa nastawienie na to, że inflacja ma jednak charakter podażowy i że nie trzeba aż tak wysoko podnosić stóp procentowych, dlatego też stopy procentowe w Polsce są na poziomach niecałych 7%, a inflacja zbliża się do 18%. W Stanach Zjednoczonych inflacja jest na poziomie 8%, a stopy procentowe nie zbliżają się dopiero do poziomu 4%. W strefie euro są na poziomie niecałych 1,5–2%, a inflacja przekroczyła 10%, chociaż w niektórych składowych strefy euro przekracza 22%, zbliża się nawet do 25%. No i oczywiście wygląda na to, że wśród bankierów centralnych dominuje narracja o tym, że inflacja ma charakter podażowy i jeżeli znikną czynniki związane z węglowodorami, to automatycznie zacznie się proces dezinflacyjny, czyli bardzo wyraźnego spadku dynamiki wzrostu inflacyjnego, co oczywiście te wzrosty cen węglowodorów, które napędzają teraz inflację, są związane z konfliktem zbrojnym, czyli inflacja związana z wojną. Znowu się potwierdza to, o czym mówią wszystkie podręczniki dotyczące historii gospodarczej świata, że jeżeli trwa wojna, to także jest inflacja. Pamiętamy dokładnie rok temu
podczas letnich wakacji 2021 roku pojawiły się pierwsze informacje dotyczące tego, że Rosjanie zaczynają manipulować cenami gazu ziemnego i inflacja pojawiła się już pod koniec 2021 roku, a później konflikt zbrojny, czyli wojna, jeszcze bardziej wzmocniła te impulsy inflacyjne, stąd też inflacja zachowuje się zdecydowanie inaczej niż prognozowały banki centralne, które wszystkie bez wyjątku się myliły w swoich prognozach dotyczących tego, co się dzieje. Natomiast ten proces związany z wojną inflacyjny jest już uwzględniony w wszystkich projekcjach dotyczących tego, jak mają się zachowywać trajektorie wzrostów cen. Inflacja jest już uwzględniona jako czynnik związany z wojną, więc jeżeli doszłoby oczywiście do znaczącej eskalacji konfliktu zbrojnego, to prawdopodobnie jeszcze bardziej te procesy inflacyjne zaczęłyby się rozlewać. Natomiast gdyby co najmniej zostały utrzymane zjawiska geopolityczne, które teraz obserwujemy, to prawdopodobnie trajektoria inflacji zachowa się tak, jak zakładają prognozy, które właśnie już zakładają, że te czynniki niepewności i ryzyk związanych z geopolityką będą wpływać w następnych okresach na zachowanie cen, na zachowanie cen praktycznie w gospodarkach całego wolnego świata. I będziemy obserwować to zjawisko na naszych oczach, ponieważ w najbliższym czasie mają się pojawić czynniki przełomowe, które będą wkrótce prowadziły do tych procesów wyraźnego zmniejszania się dynamiki wzrostu cen. Przede wszystkim tym czynnikiem ma być efekt bazy. Jako że w poprzednim roku, czyli w tym roku, mieliśmy do czynienia z podwyższonymi poziomami i zdecydowanie wyższymi poziomami inflacji niż zakładały prognozy, więc ten czynnik związany z tym, że poziomy, które obserwowaliśmy w tym roku, będą działały bardzo korzystnie dla oceny i perspektyw inflacji w przyszłym roku, kiedy te poziomy z 2022 roku będą bazą. W takiej sytuacji można oczekiwać, że ten efekt spowoduje wyraźny spadek tendencji inflacyjnych i ten pierwszy wykres, który jest w tle, bardzo wyraźnie to pokazuje. To są projekcje tego, jak ma zachować się inflacja w strefie euro. Jak widzimy, na chwilę obecną bezpośredni czynnik związany z energią, czyli tak zwana put-inflacja, przynosi około 40% kontrybucji do inflacji w strefie euro, a czynniki pośrednie, od których jest uzależniona, które są uzależnione od czynników związanych z energetyką, dodają kolejnych 30% dynamice wzrostu cen. Czyli można powiedzieć, że bardzo dynamiczny wzrost czynników związanych z węglowodorami doprowadził do aż 70% kontrybucji do inflacji w strefie euro i prawdopodobnie ten sam mechanizm występuje we wszystkich innych gospodarkach, które teraz zmagają się z inflacją. Wniosek jest taki, że jeżeli te czynniki związane z energią zaczną się zmniejszać, ta dynamika wzrostu węglowodorów w przyszłym roku już będzie ujemna. Im bliżej połowy tego roku 2023 ten czynnik związany z bazą będzie mocniejszy, to w takiej sytuacji będzie można oczekiwać dynamicznych spadków cen, czyli że ta inflacja, czyli wzrosty cen będą się zdecydowanie zmniejszały na dynamice i ten wykres, który pokazuje prognozy dla strefy euro, bardzo dobitnie to pokazuje. To zjawisko związane z wpływem węglowodorów na inflację będzie maleć z każdym kolejnym miesiącem i kwartałem. I oczywiście zobaczmy, że bardzo podobne zjawisko jest prognozowane przez Narodowy Bank Polski, ponieważ w projekcji sprzed 2 tygodni dokładnie na tych samych założeniach Narodowy Bank Polski tworzył swój model, tworzył swoje prognozy i widzimy, że także tutaj czynniki związane z węglowodorami i później pochodnymi węglowodorów mają prowadzić do tego, że inflacja w Polsce będzie zamierała, będzie się zmniejszała bardzo wyraźnie, a niektóre banki komercyjne już teraz zakładają, że pod koniec 2023 roku inflacja w Polsce wyniesie nawet poniżej 6%, co jest oczywiście wynikiem wyraźnie lepszym niż zakłada mediana prognoz Narodowego Banku Polskiego. Więc czy te czynniki zadziałają, czy one będą faktycznie miały miejsce,
czy faktycznie zachowa się inflacja tak, jak są założenia tych prognoz. To jest jeden z najciekawszych zakładów na 2023 rok, ponieważ jeżeli tak się stanie, to perspektywy co do obniżek stóp procentowych staną się faktem i to właśnie one będą generowały wszystkie ruchy na cenach aktywów. I jeżeli rzeczywiście tak się stanie, że inflacja zacznie pod wpływem efektów bazy przede wszystkim będzie zaczynała maleć, to wywoła to presję na to, żeby już nie podwyższać więcej stóp procentowych, a być może pod koniec 2023 roku nawet zmniejszać stopy procentowe, a to jest ulubione paliwo dla ryzyka, czyli jest duże prawdopodobieństwo, jeżeli zjawiska gospodarcze zachowają się tak, jak zakładały te prognozy i dla strefy euro, i dla Narodowego Banku Polskiego o inflacji w Polsce, prawdopodobnie te same procesy zachodzą także w Stanach Zjednoczonych, na przykład w Japonii, to w takiej sytuacji obniżka stóp procentowych będzie działała bardzo korzystnie dla giełdy papierów wartościowych, dla wycen rynków emerging markets, ponieważ amerykański dolar nie będzie już tak wyraźnie kupowany i ten czynnik związany z amerykańskim dolarem będzie powodował wzrost cen aktywów, zwłaszcza tych aktywów ryzykownych na całym świecie. Więc jeżeli zachowa się inflacja tak, jak zakładają prognozy, będzie to bardzo pozytywna informacja dla rynków ryzyka i moim zdaniem taka powinna być tego interpretacja i oczywiście wtedy znacząco wzrosną szanse na obniżki stóp procentowych także w Polsce, co może już być prognozowane przez część inwestorów, którzy na rynku przyszłych stóp procentowych zakładają szansę na to, że w przyszłym roku także w Polsce będzie obniżka stóp procentowych, a rynek pieniężny dla Stanów Zjednoczonych już wycenia nawet 2 obniżki stóp procentowych. Także ryzyko dla inflacji jest takie, że będzie eskalacja konfliktu zbrojnego. Natomiast szansą na to, żeby inflacja spadała, jest to, żeby przynajmniej nie było eskalacji konfliktu zbrojnego, a w takiej sytuacji te procesy, o których mówiłem, procesy związane ze statystyką, z efektem bazy będą powodowały, że dynamika wzrostu inflacji będzie spadała z każdym kolejnym miesiącem, z każdym kolejnym kwartałem i w takiej sytuacji powstaną zjawiska, które będą sprzyjały temu, żeby kupować ryzyka. Im bliżej końca 2023 roku, tym bardziej te ryzyka powinny być kupowane na rynkach światowych. Także jeszcze raz podkreślam, moim zdaniem to jest największy zakład na to, co się będzie działo w 2023 roku. No ale zobaczmy jeszcze, co się dzieje także na rynkach finansowych. Chciałem zwrócić jeszcze uwagę, zanim przejdziemy do tych rynków finansowych, że zapasy gazu w Europie są na bardzo wysokich poziomach, więc wygląda na to, że nie będzie tak zwanej mroźnej zimy w strefie euro i że uda się wytrzymać ten trudny okres pogodowy i nie będzie trzeba zaciskać pasa w taki sposób, żeby ograniczać temperaturę w naszych mieszkaniach, czy też żeby ograniczać podaż gazu do przemysłu. Także zapasy są bardzo korzystnym zjawiskiem dla perspektyw gospodarczych w ogóle w całej Unii Europejskiej. Rynki finansowe, rynek walutowy moim zdaniem jest najciekawszy. Zobaczmy, jak bardzo traci amerykański dolar. Tutaj względem walut tych 10 najważniejszych gospodarek na świecie. Na następnym wykresie, jak traci amerykański dolar względem rynków emerging market, co także ma znaczenie. Widzimy, że w stosunku do złotego amerykański dolar zachowuje się mniej więcej w połowie stawki. Nie jesteśmy ani bardzo mocno kupowani, ani słabo kupowani. Zachowujemy się mniej więcej w środku peletonu. Dlatego tutaj nic szczególnego na polskich aktywach nie ma miejsca. Rynkowe stopy procentowe dzisiaj próbują lekko rosnąć przed sesją amerykańską, natomiast jesteśmy głęboko poniżej poziomu 3,80, więc moim zdaniem rynek ryzyka powinien być kupowany generalnie cały czas. Indeksy giełdowe w Stanach Zjednoczonych powinny być pchane do góry, natomiast im bardziej będą spadać rynkowe stopy procentowe, ten proces kupowania ryzyka powinien być bardziej zaawansowany. Amerykański dolar ma za zadanie dzisiaj utrzymać się nad poziomem 1,04 względem euro. Jeżeli tak się stanie, dowieziemy zamknięcie tygodnia powyżej poziomu 1,04. Będzie to sprzyjające temu, żeby w następnych tygodniach, w następnych dniach atakować na opory w rejonie 1,05, 1,06 na euro-dolarze. Bitcoin próbuje rosnąć, natomiast tutaj przydałoby się wrócić na poziom 17,5 tysiąca dolarów. Wtedy kształt świecy tygodniowej bardziej by zachęcał do popytu na ryzyko. Na razie
czynnik związany z Bitcoinem jest czynnikiem, który nie pozwala stwierdzić, że wszystkie klasy aktywów sprzyjają popyt na ryzyko, a sam indeks giełdowy dzisiaj ma naprawdę szansę, żeby utworzyć świecę tygodniową, która będzie sprzyjała kontynuacji tendencji wzrostowej, tak zwanemu rajdowi Świętego Mikołaja, który moim zdaniem trwa już od połowy października. Zdecydowanie lepiej zachowuje się indeks DAX. I oczywiście w tym wypadku chciałbym przypomnieć o statystyce, która mówi, że czwarty kwartał to jest generalnie najlepszy kwartał do inwestowania na rynkach akcyjnych w Stanach Zjednoczonych i w Europie. Dlatego jeżeli tylko dane makroekonomiczne z rynku pracy i o inflacji w Stanach Zjednoczonych w kolejnych dniach będą sprzyjały tendencjom do kupowania ryzyka, no to powinniśmy wydźwigać te indeksy giełdowe tak wysoko, jak tylko się da na koniec tego roku, by fundusze inwestycyjne zaksięgowały straty o jak najmniejszym charakterze, bo wiemy, w tym roku to jest charakterystyczny rok, dlatego że równolegle spadają indeksy giełdowe i obligacje, dlatego fundusze inwestycyjne bardzo rzadko osiągają dodatnią stopę zwrotu, więc żeby zneutralizować negatywny wpływ całego roku, moim zdaniem ryzyko będzie brane do końca, do ostatniej sesji w tym roku, więc szansa na spadki moim zdaniem zdecydowanie maleje. Im bliżej końca roku, tym większa szansa na wzrost indeksów giełdowych generalnie na wszystkich aktywach ryzykownych. Zachowanie rentowności i zachowanie amerykańskiego dolara to wzrok każdego inwestora patrzy nie tylko na dolar jena, ale także na rynek złota. Utrzymanie nad poziomem $1730 faworyzuje scenariusze prowzrostowe. Ropa naftowa wygląda na to, że broni jednak średniej 200-sesyjnej, widzimy to dobitnie na wykresie. Rynek miedzi, utrzymując się nad poziomem $8000, jednak faworyzuje scenariusze prowzrostowe, chociaż mogłoby być oczywiście lepiej. A srebro, jeżeli przejdzie $21,5, to w takiej sytuacji także tutaj faworyzowane będą scenariusze prowzrostowe, nawet w krótkim terminie. I na koniec rynek polskich aktywów. Poznaliśmy dzisiaj dane o bezrobociu. Bezrobocie na poziomie 5,1 jest najniższe od 1990 roku, czyli naprawdę sytuacja na rynku pracy sprzyja gospodarce. Nie widać jakiegoś spowolnienia gospodarczego na rynku pracy. Zachowanie polskich obligacji faworyzuje scenariusze zakładające grę na polskie obligacje, ponieważ w tym wypadku ETF na całą polską krzywą dochodowości jest już na ostatniej prostej ku temu, żeby utworzyć formację podwójne dno. Jeżeli ona powstanie, to naprawdę polskie obligacje będą jeszcze bardziej rozchwytywane przez inwestorów, a w tym tygodniu już zdradziłem Państwu, który z wielkich, potężnych graczy z Wall Street kupuje teraz masowo polskie obligacje. Zachęcam do tego, żeby wrócić do tego materiału. Rynek złotego generalnie jest dzisiaj stabilny, spokojny, niewiele się tutaj dzieje. Moim zdaniem zamknięcie na tych poziomach tygodnia będzie faworyzowało scenariusze prospadkowe. Natomiast z ciekawostek chciałbym pokazać, jak pozycjonują się nierezydenci na węgierskim forincie i w tym wypadku wygląda na to, że mają oni krótką pozycję i w ostatnich dniach raczej sprzedają węgierskiego forinta netto niż go kupują. I na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych także wygląda na to, że świeca będzie miała prowzrostowy charakter, a złamanie ostatnich maksimów będzie oznaczało, że rynek wierzy naprawdę, że jeszcze w tym roku dojdziemy do poziomu 2000 punktów. I myślę, że w przyszłym tygodniu będą się ważyć losy tego, czy faktycznie tak się stanie, czy też nie. Jak pamiętamy, indeks giełdowy, odbijając od potężnej strefy wsparcia 1250-1500 punktów, widzi, że na przestrzeni ostatnich 15 lat każde takie odbicie dawało ruch co najmniej w okolice 2400 punktów, a jest naprawdę jeszcze spory potencjał ku temu, żeby na taką windę w górę się załapać. Stąd też moim zdaniem popyt na ryzyko tylko czeka na pozytywne informacje, które będą pchały warszawskie akcje tak wysoko, jak tylko się da. Czy tak się stanie? Moim zdaniem jest na to bardzo duże prawdopodobieństwo. Daje około 80% szansy, że grudzień będzie bardzo korzystny dla giełd papierów wartościowych, warszawskiej giełdy, polskiego złotego, polskich obligacji. Także obserwujmy euro-dolara, tam wiele naprawdę się wydarzy. I oczywiście zachęcam tych wszystkich, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę, do materiałów edukacyjnych XTB, tam na dole link w opisie i link w komentarzu. Na tapecie cały czas temat tego, co grać pod Mistrzostwa Świata, które teraz dzieją się na naszych oczach. Także zachęcam do tego, żeby się zaznajomić z tymi materiałami, czy Mistrzostwa Świata mają jakieś przełożenie na rynki finansowe, jak to wykorzystać,
Zachęcam do tego, żeby się zaznajomić z tymi materiałami. Tam na dole link w opisie i w komentarzu. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, a tych wszystkich, którzy chcą wrócić na kanał, zachęcam do tego, żeby to uczynić w niedzielę o godzinie 9. Będzie następny materiał, rozmowa z panem Tomaszem Przycówką i oczywiście w poniedziałek rano, kiedy zaczniemy już przygotowania pod końcówkę listopada i to, co może się wydarzyć w ostatnim miesiącu 2022 roku. Dziękuję jeszcze raz, zapraszam, zachęcam i widzimy się i słyszymy w poniedziałek rano. Pozdrawiam.